Bo my zazwyczaj mówimy Auschwitz, widzimy tą bramę z napisem Arbeit macht frei. Ona wiodła do tego pierwszego Auschwitz, czyli tego obozu koncentracyjnego, najwcześniej powstałego, najwcześniej można powiedzieć wdrożonego w tej machinie zbrodni. Natomiast tutaj jesteśmy przed bramą obozu zagłady. Tutaj ludzie wjeżdżali po to, żeby zginąć i tu mamy do czynienia właściwie z taką wielką fabryką śmierci. Tak, bo to jest taki obóz, to nie jest typowy obóz koncentracyjny, tylko obóz podobny raczej do obozu w Treblince, o którym już w naszym cyklu Państwu opowiadaliśmy. Na budynku dworca duży napis, nazwa miejscowości Auschwitz. Ktoś tłumaczy, że to Oświęcim, jakaś mała dziura. Nie zastanawiamy się nad tym dłużej, bo oto nasz pociąg powoli rusza dalej. Wjeżdżamy chyba na jakieś boczne linie, gdyż zataczamy wielki łuk, aż koła pociągu zgrzytają niemiłosiernie. Teraz nie wolno nam się nawet poruszyć. Nawet w stronę okien nie wolno spojrzeć. Siedzimy w bezruchu. Nasz pociąg dostał jakby czkawki. Co jedzie parę metrów, zaraz staje. Zza okna słychać dzikie niemieckie wrzaski, bieganinę, tupot. Nagle drzwi naszego wagonu otwierają się z impetem. Ktoś z zewnątrz przeraźliwie wrzeszczy. Alle raus, los, verfluchte Banditen. Nasi konwojenci pomagają nam po swojemu wyjść z wagonu. Walą nas po plecach kolbami karabinów aż do dni. Jak oszaleli pchamy się wszyscy naraz do jednego wyjścia. Jeden przez drugiego skaczemy z wysokiego wagonu prosto na SS-manów tworzących szpaler, ciągnący się w kierunku wysokiego parkanu otaczającego jakiś wielki budynek. Wśród niesamowitego wrzasku SS-manów, popychani i bici, wtłaczamy się w otwartą bramę, jak stado ogłupiałych baranów. Na placu przed budynkiem utworzono znowu trudny do przebycia szpaler, składający się tym razem nie z SS-manów, ale z ponurych dryblasów dziwnie ubranych w coś przypominającego do złudzenia pasiaste piżamy. Każdy z nich trzymał w ręku spory kij i macha nim wytrwale w prawo i w lewo. Oberwałem po ręce. Na szczęście płaszcz, który trzymałem, złagodził nieco uderzenie. Fragment książki wspomnieniowej Wiesława Kielara, Annus Mundi. Auschwitz-Birkenau. Nazwa, symbol, nazwa związana, można powiedzieć, w globalnej pamięci zbiorowej z najstraszliwszymi kartami II wojny światowej, z ludobójstwem na masową, przemysłową skalę. Ale jeżeli mówimy o słowie Auschwitz w liczbie pojedynczej, tak naprawdę trzeba pamiętać o tym, że trzeba używać w tym kontekście liczby mnogiej. No właśnie, ale dlaczego w ogóle mówimy Auschwitz, skoro jesteśmy w Oświęcimiu? Musimy tę historię całą opowiedzieć od początku. Przed II wojną światową Oświęcim był częścią Rzeczpospolitej. Po wojnie Hitler włączył część terytoriów Polski i wtedy Oświęcim został zmieniony w Auschwitz. Tak, przypomnijmy, Auschwitz nie był częścią generalnego gubernatorstwa. On był częścią tych ziem polskich bezpośrednio wcielonych do Niemiec, a my
żeby już być ścisłym, jesteśmy tak naprawdę w Birkenau, czyli w Brzezińcu. Tak, czyli jeszcze wracam do tego, co mówiliśmy. Tutaj była Rzesza, tutaj nie było Polski. W tym sensie też to jest ważne, żeby nie mówić o polskich obozach koncentracyjnych, bo chociażby ten obóz był na terytorium Rzeszy. Ten niemiecki obóz był na terytorium Rzeszy. Ale mówiłeś o kilku obozach Auschwitz. Rzeczywiście tutaj były w Oświęcimiu, czy właściwie w Auschwitz już powstały 3 obozy. Pierwszy, tak zwany Stammlager, czyli ten taki obóz matka, jest oddalony stąd około 3 kilometrów i on właściwie powstał już w 1939 roku, bo w 1939 roku był to taki obóz jeniecki, gdzie chwilowo byli zatrzymywani polscy jeńcy i byli przekazywani do obozów jenieckich na terytorium Niemiec. Niemcy wykorzystali tutaj pod ten pierwszy obóz koszary wojskowe. I Himmler w roku 1940 wiosną, w kwietniu, podjął decyzję, że właśnie tam, w tych koszarach, będzie ten obóz, pierwszy obóz koncentracyjny. To był kwiecień 1940 roku. Ten obóz, my jesteśmy przed Birkenau, Auschwitz-Birkenau, czyli też się nazywa Auschwitz II i on powstał pod koniec roku 1941. Tak, może zwizualizujmy naszym widzom pewne takie punkty orientacyjne, bo my zazwyczaj mówimy Auschwitz, widzimy tą bramę z napisem Arbeit macht frei. Ona wiodła do tego pierwszego Auschwitz, czyli tego obozu koncentracyjnego, najwcześniej powstałego, najwcześniej można powiedzieć wdrożonego w tej machinie zbrodni. Natomiast tutaj jesteśmy przed bramą obozu zagłady. Tutaj ludzie wjeżdżali po to, żeby zginąć i tu mamy do czynienia właściwie z taką wielką fabryką śmierci. Tak, bo to jest taki obóz, ten obóz to nie jest typowy obóz koncentracyjny, tylko obóz podobny raczej do obozu w Treblince, o którym już w naszym cyklu Państwu opowiadaliśmy. Czyli on się różnił tym, że tutaj po prostu dokonywano selekcji na przybyłach, głównie tutaj byli Żydzi, no i po tej selekcji kobiety, dzieci, starcy po prostu szli do tak zwanego gazu, czyli byli natychmiast mordowani. Nawet tutaj nie było żadnych formalności z tym związanych. Tych ludzi nie zapisywano, tylko po prostu oni bezpośrednio szli do gazu. Stąd też mamy kłopoty bardzo często z określeniem dokładnej liczby, bo to jest kontrowersyjna sprawa, dokładna liczba zamordowanych tutaj w Auschwitz ludzi. Ale jeszcze musimy powiedzieć, bo jesteśmy przed Auschwitz II, ale był jeszcze Auschwitz III, czyli taki też obóz koncentracyjny, obóz pracy przymusowej w Monowicach, Auschwitz III Monowic, i on też spełniał funkcję takiego obozu, w którym więźniowie pracowali dla przemysłu niemieckiego. Słynna firma IG Farben właśnie stamtąd czerpała pracę przymusową, na której korzystała. No tak, trzeba powiedzieć w ogóle, że inne firmy niemieckie były zaangażowane i w budowę tego obozu i innych komponentów tego konglomeratu zbrodni, który zbiorczo opisujemy jednym słowem Auschwitz. W Auschwitz, w tym całym konglomeracie ludobójstwa ginęły właściwie wszystkie narody z okupowanej przez Niemców Europy, ale oczywiście najwięcej zginęło Żydów, chociaż to nie od Żydów zaczyna się eksterminacja w Auschwitz. Zanim zaczniemy tą opowieść o właśnie początkach obozu Auschwitz I, jeszcze powiedzmy o tych liczbach, bo one są ważne. Według najnowszych badań w Oświęcimiu zginęło przeszło 1 000 000 osób. Trzeba szacować na 1 100 000
osób, z tego prawie 1 milion było Żydów, przeszło 100 000 Polaków i przeszło 20 000 Sinti i Romów. To są oczywiście zredukowane dane, ale one i tak są niewyobrażalne. No przeszło 1 100 000 osób tu zostało zamordowanych. To i tak jest największy obóz koncentracyjny pod względem liczby ofiar. Pierwszy, bo drugi trzeba liczyć, że tym drugim obozem jest Treblinka, gdzie prawdopodobnie, bo też to był obóz, w których natychmiast mordowano. Tutaj ludzie nie przychodzili, żeby odbywać karę, czy żeby pracować, tylko szli natychmiast do gazu i w Treblince no właśnie zginęło około 900 000. Kiedy przeglądamy świadectwa, relacje tych, którzy przeżyli, oni często swój pobyt w KL Auschwitz-Birkenau, w tym całym kompleksie obozowym, no bo to nie jest tylko jeden obóz macierzysty, ale cały kompleks, określają właśnie mianem piekła na ziemi lub przedsionku piekła. Znaczy, to jest oczywiście takie obrazowe określenie. Nie wiemy, jak wygląda piekło, tak do końca też nie wiemy, jak wyglądało funkcjonowanie codzienne w właśnie tym obozie, ośrodku pracy koncentracyjnym i zagłady jednocześnie. I ja mam takie wrażenie, że im więcej świadectw czytam, im więcej wczytuję się właśnie w te głosy ludzi ocalałych, tym mniej rozumiem, jak to miejsce funkcjonowało, jak ci ludzie byli w stanie tam być, żyć i przetrwać. To jest miejsce, w którym człowieka pozbawiono dosłownie wszystkiego. Od dóbr takich zwykłych, materialnych, przez różne cechy zewnętrzne, pozbawiano kobiety włosów i tak dalej, po pozbawienie imienia i nazwiska. Człowiek stawał się numerem. I rzeczywiście w momencie, kiedy więźniowie wspominają, przekraczali tą słynną bramę z napisem "Praca czyni wolnym", tym paradoksem tak naprawdę w kontekście tego miejsca, słyszeli, że mają prawo tutaj, jeżeli są Żydami, przetrwać 2 tygodnie, jeżeli są księżmi, przetrwać 3 tygodnie, a pozostali co najwyżej 3 miesiące. I że tak naprawdę jedyną drogą wyjścia jest ta droga przez komin krematorium. Kiedy trafiali do Birkenau, i myślę tutaj o transportach masowych ludności żydowskiej, było jeszcze gorzej, bo oni byli tam poddawani brutalnej selekcji. Większość osób z transportu kończyła niemal natychmiast w komorach gazowych, w całym tym kompleksie właśnie, tej machinie śmierci. Więc rzeczywiście to, co wiemy na ten temat, to po tych słowach ocalałych jesteśmy w stanie zrozumieć z tego miejsca, wskazuje, że rzeczywiście wszelkie znane nam normy, wszelkie możliwe prawa człowieka, wszystko, co do tamtego czasu świat cywilizowany wypracował, po przekroczeniu bram tego miejsca przestawało mieć znaczenie. Największa wydajność tej morderczej machiny, skoro już mówimy o obozie zagłady Konzentrationslager Nr 2 Auschwitz-Birkenau, przypada na lata 1943-1944. Tutaj w tej ostatniej fazie, jeżeli mówimy o roku 1944, przywożono na przykład transporty Żydów z Węgier czy z innych części okupowanej przez Niemców Europy i oni tutaj ginęli, ale ta machina zbrodni, jak już powiedzieliśmy, w Auschwitz zaczyna się 4 lata wcześniej. 4 lata wcześniej. Można powiedzieć, że do połowy mniej więcej 1942 roku w Auschwitz głównymi więźniami byli Polacy. I ta historia Auschwitz rozpoczyna się od Polaków. Tutaj taką symboliczną datą, bardzo dla nas wszystkich ważną datą jest 14 czerwca 1940 roku, gdzie przybywa pierwszy duży transport Polaków. To jest przeszło 700 osób. Oni oczywiście przybywają do tej części Auschwitz I, do owego Stammlager. Tak, przypomnijmy, to jest transport z Tarnowa, osób, które w większości rekrutowały się, reprezentowały, no można powiedzieć, szeroko pojęte polskie elity, no bo to była też część wtedy już wdrażanej ludobójczej akcji AB w Generalnym Gubernatorstwie, czyli eksterminacji polskich elit, i Auschwitz, ten Stammlager, był już częścią tej ludobójczej machiny. Tak, no bo wtedy w Generalnym Gubernatorstwie Frank podejmuje taką też decyzję, że tutaj ten element przywódcy czy politycy polscy, wszyscy te osoby trzeba odosobnić
i zabić. No bo jaki był skład społeczny ludzi, którzy byli w tym pierwszym ponad 700-osobowej grupie? To byli właśnie politycy, działacze społeczni, elity. To byli również osoby, które były złapane na granicy, młodzi ludzie, którzy starali się dotrzeć na zachód do armii polskiej. Między innymi w tej pierwszej grupie był słynny polski sportowiec Bronisław Czech, trzykrotny olimpijczyk. Tak, no, po agresji Niemiec na Związek Sowiecki, po tym jak Niemcy w pierwszej fazie wojny, no, można powiedzieć, do swojej niewoli wzięli 2-3 miliony jeńców sowieckich, ich spora grupa także, można powiedzieć, była więziona w tym obozie koncentracyjnym i potem służyła też Niemcom do rozbudowy tego obozu, tego Stammlager i też tworzenia tego Konzentrationslager Nr 2 w Birkenau. I to, jak widzimy, ta kaskada zbrodni, ten mechanizm też bardzo dobrze zorganizowanej niestety machiny ludobójstwa, on wchodzi na coraz wyższe obroty, no i temu przygląda się i całej tej machinie patronuje Heinrich Himmler, który niejednokrotnie wizytował Auschwitz. Tak, no to jest wedle Himmlera rodzaj wzorcowego obozu, no chociażby ze względu na liczbę osób i jego wielkość, no bo to jest obóz, szczególnie ten Auschwitz-II, to jest obóz po prostu ogromny. Tak, jeżeli mówimy o ludobójstwie, o całej machinie zagłady, którą państwo niemieckie wdrożyło tutaj na okupowanych ziemiach polskich, w tej części Rzeczpospolitej wcielonej bezpośrednio do Niemiec, to rzeczywiście Auschwitz jest takim kluczowym punktem, ponieważ my tutaj widzimy także pewien taki, trzeba to powiedzieć, industrialny charakter tej zbrodni. Mówiliśmy o przemyśle niemieckim zaangażowanym w rozbudowę, w tą całą technologię, chociażby cyklon B, który był tutaj używany do masowego gazowania ludzi. To wszystko pokazuje, że to nie było przedsięwzięcie związane z jakimiś nagłymi wybuchami nienawiści, tylko to było systematycznie zorganizowane, przeprowadzone. No niestety trzeba użyć też tego słowa w nowoczesny sposób, przedsięwzięcie dążące do zabijania jak największej ilości ludzi. Tak, to można tak powiedzieć, no niestety o zabijaniu na przemysłową skalę, bo ty wspomniałeś o tych sowieckich jeńcach, którzy jakby rozbudowali ten obóz i oni tutaj byli też jednymi z pierwszych ofiar, łącznie z Polakami, w eksperymentach w komorach gazowych. To tutaj jakby też opracowano całą technologię mordowania cyklonem B, bo przypomnijmy, my opowiadaliśmy i rozmawialiśmy o Treblince, tam mordowano za pomocą tlenku węgla. Tu morduje się już za pomocą innej właśnie takiej wielkoprzemysłowej, niestety to trzeba powiedzieć, technologii i to miejsce i właśnie Birkenau słynie z tych komór gazowych. Tak, Birkenau, Auschwitz-Birkenau, cały ten kompleks zbrodni jest także związany z działalnością osób, które słusznie w literaturze są nazywane potworami. Bo nie tylko chodzi o komendanta Rudolfa Hessa, który został osądzony przed Polskim Najwyższym Trybunałem Narodowym, ale takie postaci jak Anioł Śmierci z Auschwitz, czyli Józef Mengele. Ci wszyscy niemieccy, bo nie tylko Mengele, inni byli niemieccy uczeni, lekarze, którzy dokonywali tu zbrodniczych eksperymentów medycznych na ludziach. Tu mieliśmy do czynienia rzeczywiście z piekłem na ziemi, albo jak niektórzy mówią, z annus mundi. Tak, bo mówiliśmy o tej skali przemysłowej. W tym obozie, przez ten obóz przewinęło się około 8 000 SS-manów. To jest bardzo dużo, bo na przykład w takiej Treblince jednorazowo tym obozem zarządzało kilkudziesięciu SS-manów. I tu trzeba też powiedzieć bardzo wyraźnie, że jeśli idzie o sprawiedliwość, to wyjątkowo, bo to był proces
oświęcimski pierwszy w Polsce i potem drugi we Frankfurcie, wyjątkowo, jeśli idzie o załogę tego obozu, to przed sądami stanęło 10%, bo średnio to też jest charakterystyczne dla tej zbrodni. Jeśli weźmiemy załogi obozów koncentracyjnych, to skazano, czy przed sądem było około 3-4%. Tak więc tutaj no, to też jest niedużo, no bo co 10 odpowiedzialny za te zbrodnie poniósł tylko jakąś odpowiedzialność.